Dzień dobry. W tym filmie najprawdopodobniej wymienimy suport Shimano Pressfit na skręcanego Token Ninja. Mówię najprawdopodobniej, bo sam jeszcze nie wiem, co tutaj się od Janie pawliło. Po prostu miałem wczoraj jechać na trening i przy smarowaniu łańcucha zauważyłem, że coś jest nie tak z obracaniem korby. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Otóż mamy taką sytuację, że zapragnąłem wczoraj posmarować łańcuch i obracając korbę zorientowałem się, że mamy tutaj opór. Ja wiem, że niestety tego na filmie widać nie będzie, natomiast podejrzewam, że padło łożysko bądź łożyska w suporcie. Także bierzemy się do roboty. Na pierwszy ogień oczywiście zdejmę łańcuch. To nie jest absolutnie konieczne, natomiast wystarczy, że na Waszą prośbę postanowiłem utrudnić sobie trochę życie i robić to bez stojaka serwisowego, więc zdejmę łańcuch, żeby było mi łatwiej. Ponownie, na filmie tego nie widać, ale ta korba obraca się z delikatnym oporem, także coś tutaj jest nie tak. Bierzemy się za rozbieranie tego. Pierwsza rzecz, którą potrzebujecie, to taki plastikowy dynks do odkręcenia tej zaślepki. Natomiast szczęście w nieszczęściu jest takie, że to kosztuje absolutne grosze. Nie wiem, chyba w okolicach 5 zł na Allegro. Następnie bierzemy ampulka numer 5 i odkręcamy korbę. A jak mnie ktoś jeszcze raz zapyta, dlaczego ampulka, to dlatego, że ampul jest za duży. Korba powinna wyjść bez większego kłopotu, natomiast gdyby stawiała opór, to zawsze możecie od drugiej strony puknąć to gumowym młotkiem, ewentualnie jeżeli nie macie gumowego, to zwykłym młotkiem przez jakieś drewienko, żeby nic nie uszkodzić. U mnie, jak widać, była wyciągana niedawno, więc schodzi bez problemu. No i tutaj już widać, że coś jest nie halo, bo to jest wypolerowane. Na szczęście nie ma jeszcze rantów, także korba nie uległa uszkodzeniu, bo gdyby tak się stało, to byłbym w plecy o korbę i jeszcze dodatkowo dwustronnego inpika, który tu jest zamontowany, bo przełożyć się go nie da. Także coś na pewno jest nie tak z tamtej strony. No słuchajcie, dość dziwny temat, bo to łożysko obraca się tak jak powinno. To z drugiej strony może troszeczkę lżej. Kurczę, ciężko orzec, ale coś tu musi być nie tak, skoro korba była wypolerowana. Dobra, zdejmijmy tą plastikową zaślepkę. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Dobra, więc sytuacja wygląda tak, że łożysko stoi na dębowo. Najprawdopodobniej już od dawna, bo w ogóle nic go nie jestem w stanie poruszyć. Natomiast ta plastikowa zaślepka wciśnięta tutaj po prostu robi założysko ślizgowe. Dlatego korba się troszeczkę wypolerowała, bo obraca się na tym plastiku, a nie na łożysku. I to jest ten moment, kiedy niestety bez specjalnego narzędzia nie dacie rady. Ja co prawda nie mam dedykowanego ściągacza do supportów rowerowych, natomiast mam coś, co się świetnie do tego celu nadaje i już nieraz było właśnie tak wykorzystywane, mianowicie młotek bezwładnościowy. Tu nie jest jakaś strasznie droga rzecz, bo zestawy na Allegro chodzą od 100 do 200 zł. To jeszcze krótki instruktaż, jak to działa. Składa się z dwóch części. Ten element wkładacie w środek w łożysko, następnie przy pomocy dwóch kluczy skręcacie w ten sposób, że to się rozszerza i blokuje wewnątrz łożyska, zahaczając tymi ząbkami. Następnie przykręcacie młotek do tego. No i tutaj przydaje się druga osoba, która przytrzyma ramę, a Wy uderzając w ten sposób wyciągacie jedną stronę supportu.
Nope. Nawet nie drgnęło. Nic tu się nie wydarzyło. No dobra, to próbujemy z drugiej strony. Nope. No nie chcę. No nie, tak się nie da. Trzeba coś wymyślić. Pukniemy to z drugiej strony. O! To jeszcze druga strona. Od razu ta sama metoda. Nawet nie drgnie. Uff! Drgnął. Chwila przerwy, bo łatwo nie było. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że po raz pierwszy się zdarzyło, że ten młotek nie dał rady. Już przy jego pomocy wyciągnąłem 5 albo 6 supportów, natomiast tym razem, no tak jak widzieliście, absolutnie nie szło i w grę weszły specjalne narzędzia. Myślę, że dużo łatwiej byłoby użyć takiego wybijaka, ale niestety okazało się, że ten, który mamy, jest po prostu za duży. Co ciekawe, po wypraniu i wymoczeniu tego łożyska w benzynie ekstrakcyjnej ono jak najbardziej działa. Najprawdopodobniej słodkie picie z bidonu zalewało i po prostu spowodowało to, że to łożysko stanęło, a ta plastikowa wkładka, którą Wam pokazałem, działała jak łożysko ślizgowe, więc nie było tego kompletnie czuć na korbie. Chociaż muszę przyznać, że od dawna miałem pewne wątpliwości co do tego supportu i już dawno miałem do niego zajrzeć. Została już ta zdecydowanie przyjemniejsza część roboty, czyli montaż w to miejsce skręcanego supportu Token Ninja. Tutaj trzeba mieć 2 klucze do supportu, żeby go skręcić i uważać na to, o czym informuje nas ta wielka naklejka, żeby nie przekraczać zalecanego momentu do kręcania, który wynosi 10-12 Nm, także przyda się również klucz dynamometryczny. Oprócz tego wszystko jest elegancko opisane w instrukcji. Najważniejsze jest to, że ta długa strona idzie od strony łańcucha, no i w przypadku Shimano nie trzeba używać tego pierścienia dystansowego. Czyli tak, troszeczkę smaru. Od strony łańcucha. Teraz już delikatnie, powoli, bez pośpiechu. Zawleczka, czy cokolwiek tu jest. Zabezpieczenie w każdym razie. Też lekko z wyczuciem i tutaj jest 12 do 14 Nm. I elegancko. Tak powinno być.
Tym razem się udało. Misja zakończona powodzeniem. A jaki jest morał z całej tej historii? Jeżeli jutro macie ważny wyścig albo właśnie wyjeżdżacie na urlop, nie bierzcie się za roboty warsztatowe, bo zawsze coś może pójść nie tak, jak sobie to wymyśliliście i zaplanowaliście. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!